Te 4 sery zrobiłem w jeden wieczór z 16 litrów mleka. Zadbałem o to, by miały różny kolor i smak. Do tego jeszcze ponad pół kilograma rikoty uzyskałem z pozostałej serwatki. Sery te wykonałem bez prasy, a mają zwartą i gęstą strukturę. Zapraszam na film. Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie dział się ser, a w zasadzie kilka małych serków. Sery można zagęszczać na różne sposoby. Albo za pomocą grawitacji, i to dotyczy twarogów czy serów korycińskich, gdzie po prostu wkładamy w foremkę i to, co tam siły natury ścisną, to ścisną. Oczywiście może to być w prasie, takiej jak ta tutaj, którą w tej chwili widzicie, to jest fragment innego filmu, gdzie ustawiamy ciężary odpowiednio duże, najczęściej na kilka etapów, po to, żeby ser zagęścić. Można też ser zagęścić termicznie, poprzez umieszczenie go w takiej kąpieli parowej w określonej temperaturze i on wtedy też będzie intensywnie oddawał serwatkę i zagęszczał swoją strukturę. I taki ser dzisiaj zrobimy. Czyli ser, który będzie zwarty jak klasyczny ser żółty, ale do prasowania nie będzie wymagał żadnego dodatkowego urządzenia typu prasa. Zrobimy to w tym sprzęcie, który tu jest na stole. Oczywiście ja to robię na dużą skalę i u mnie jest to 25-litrowy warnik i podobnej pojemności garnek do środka wsadzony, czyli mam duży garnek do mleka, gar z płaszczem wodnym, ale możecie to zrobić na mniejszą skalę. Nie musi to być tak jak ja mam tutaj 18 litrów mleka. 18 litrów, bo 3 zgrzewki po 6. Jest to mleko sklepowe. I dlaczego sklepowe? No, szczęśliwi są ci, którzy mają dostęp do mleka gospodarskiego, bo jest lepsze. Ja też mam dostęp do takiego mleka, ale bardzo często się pytacie, a czy można, jak ktoś nie ma dostępu do mleka gospodarskiego, można z mleka świeżego kupionego w sklepie zrobić naprawdę dobre sery. Przy czym nie należy mleka świeżego mylić z mlekiem w kartonikach opisanym jako UHT. To mleko do działań klasycznych serowarskich się nie nadaje. Oczywiście są produkty mleczne, mleczarskie, które można zrobić z mleka w kartoniku i przykładem jest na przykład jogurt, ale do tego działania, które dzisiaj wykonamy, czyli do wykonania sera podpuszczkowego, używamy mleka, który w sklepach stoi w butelkach najczęściej lub w podobnych pojemnikach i stoi w lodówce i ma krótki termin przydatności. No i jest niestety droższe od tego mleka UHT. Ale w związku z tym, że to mleko ma krótkie terminy przydatności, więc jak się dobrze zakręcicie w swoich zaznajomionych i zaprzyjaźnionych dużych marketach i będziecie mieli jakieś miłe stosunki z obsługą, to tam jak się zbliża, jest coraz blisko, coraz bliżej do końca terminu, ale ciągle jeszcze w terminie, to tam ceny też spadają, a to mleko wciąż dobrze się nadaje do zrobienia domowego sera. I takie 18 litrów tutaj dzisiaj mam. Wszystko po kolei, resztę opowiem, co i jak. Teraz już za dużo nie będę gadał. Wykorzystam głównie takie foremki jak tutaj. To są foremki 300-gramowe. Ja je będę na początku ładował naprawdę szczupem, dlatego że ich objętość będzie się zmniejszała. Jak zobaczycie potem na filmie, że będzie dobrze, jak tak około połowy uzyskam z tego serka. Takich mam niestety tylko 3, więc sobie jeszcze awaryjnie przygotowałem podobnego typu. Nie wiem, ile mi tego wyjdzie i jak to pomieszczę, dlatego wolę mieć zapas. To wszystko, foremki jeszcze muszę sobie wymyć porządnie, wyczyścić, bo one są co prawda po myciu, po dezynfekcji w szafce, no ale leżały w tej szafce jakiś czas i powtórka im się wcale, znaczy im się przyda, wcale im nie zaszkodzi. Potrzebny jest jakiś termometr do płaszcza wodnego, czyli żeby mierzyć temperaturę wody w płaszczu wodnym. O. Jeżeli będziecie to robili w garku na normalnym palniku bezpośrednio, to w mniejszej skali to się uda. W takiej skali jak ja bym to mleko przypalił. Ale w takiej mniejszej skali, powiedzmy do maksymalnie 10 litrów intensywnie mieszając, da się też to przeprowadzić. Drugi termometr będzie do mleka, ale żeby tą sondę przytrzymać, to sobie użyję takiej zwykłej,
wiórowej żabki, mikrożabki. Się świetnie nadaje. Są oczywiście profesjonalne uchwyty do termometrów, ale to też się sprawdza. O, jest sonda porządnie zanurzona i będzie mierzyła temperaturę mleka. Podgrzewam do 32 stopni, bo to już jest mleko pasteryzowane w niskiej temperaturze, ale pasteryzowane. Więc pierwszy etap podgrzanie do 32, a resztę opowiem wszystko w narracji. Muszę jedną informację uściślić. Do 32 stopni podgrzewam, gdy używam bakterii mezotermofilnych. Ale mogę użyć też bakterii termofilnych, wtedy podgrzewam od razu do 37 stopni. Mleko się podgrzewa, a ja przygotowuję około 1,6 g chlorku wapnia, który rozpuszczam w przygotowanej i ostudzonej wodzie. Oraz taką samą ilość bakterii serowarskich. Szczegóły znajdziecie na moim blogu, link w opisie filmu. Pożądana temperatura została osiągnięta, mieszam więc mleko, wlewam przygotowany chlorek, ponownie mieszam, a następnie na powierzchni rozsypuję suchą kulturę bakterii. Zostawiam ją na 2 minuty i ponownie dokładnie mieszam. Przykrywam garnek i pozostawiam go na 30 minut, dbając o to, by temperatura nie spadła poniżej 30 stopni. Teraz rozpuszczam w wodzie 1 g serowarskiej podpuszczki. W zasadzie 1 g to na 20 litrów mleka, więc trochę za dużo, ale nie będę takie resztki zostawiał. Gdy mija 30 minut, ponownie ustalam temperaturę na 32 stopnie, mieszam i dodaję podpuszczkę, a potem ponownie mieszam przez 30 sekund i zatrzymuję ruch w mleku. Wyjmuję termometr i zostawiam na kolejne 30 minut. A gdy one upłyną, sprawdzam jakość skrzepu, a potem go kroję w różnych kierunkach i pod kątem. Skrzep świetnej jakości, bardzo zwarty. Biorę łyżkę cezakową i delikatnie mieszam całą objętość serowej masy. Jak się trafi jakiś większy kawałek, to go rozdrabniam. Instaluję termometr i rozpoczynam powolne podgrzewanie do 42 stopni. Powolne to znaczy 1 stopień na około 3 minuty. Przez cały czas zawartość garnka delikatnie mieszam. Serowe ziarno będzie oddawało serwatkę i będzie coraz mniejsze. Trochę to potrwa, więc słuchawki z dobrą książką na uszy i czas szybciej płynie. Gdy osiągam 42 stopnie, zawartość garnka wygląda zupełnie inaczej. Ziarno serowe jest mniejsze i mnóstwo serwatki. Przestaję mieszać i ziarno szybko opada na dno. Wyjmuję termometr i zostawiam tak na 10 minut. Ziarno opadło, więc czas odebrać serwatkę. Wkładam do garnka gęste sito i serwatkę wybieram kubkiem.
Gdy wybiorę jej większość, wkładam jeszcze gęstą serowarską chustę, żeby przypadkowo nie porywać z dna ziaren sera. Pod koniec używam już łyżki wazowej, a na koniec wyjmuję chustę i sito, potem delikatnie wybieram resztę serwatki. Czas na wybieranie ziarna. Mam przygotowane gęste sito z pojemnikiem pod spodem, bo z ziarna wciąż będzie odchodzić serwatka. Wybieram teraz serową masę, którą uzyskałem z 16 litrów mleka. Gdy wybiorę resztki, to całą serwatkę zlewam do jednego naczynia. Czas napełnić foremki. Do pierwszej wkładam serową masę bez żadnych dodatków. Staram się też ustalić, ile jej potrzeba do napełnienia całkowitego foremki. Napełniając foremkę, układam serową masę. Łącznie wyszło mi około 800 g na okrągłą. Przygotowuję kolejną porcję. Do tej dodaję łyżeczkę papryki ostrej. Po wymieszaniu napełniam foremkę. Tak samo czynię z czosnkiem niedźwiedzim, tylko jego daję 2 łyżeczki. Następnego pomysłu nie jestem pewien. Dodaję łyżkę curry. Kolor staje się ładny, ale zobaczymy, co będzie z pozostałymi cechami. Ta przyprawa mocno barwi, więc używam rękawiczki. Skończyły mi się okrągłe foremki, więc czas na inny kształt. Teraz do warnika wstawiam podstawkę, trochę wystającą ponad lustro wody. Na tej podstawce będę układał foremki z serem. Są wręcz przepełnione. Instaluję też termometr, ale on nie ma być zanurzony w wodzie. Ma mierzyć temperaturę wilgotnego powietrza nad lustrem wody. Temperatura ta powinna wynosić około 52 stopnie. Zostawiam tak na 30 minut i jest czas posprzątać. Po tym czasie trzeba ser w foremkach obrócić. Za pierwszym razem będą się trochę opierać przy obracaniu. Już widać, że nabierają fajnego kształtu i wyglądu oraz, że jest ich trochę mniej, bo ich struktura się zagęściła i oddały trochę serwatki. Widać to zresztą także i po wodzie, która jest pod serami. Nie jest już klarowna. Ser z kwadratowej foremki najbardziej się opiera przy wyjściu, ale i tak udaje się go wyjąć. Jest fajnie uformowany i wygląda świetnie. Pozostawiam tak na kolejne 30 minut, po tym czasie czynność powtarzam i znowu pozostawiam na następne 30 minut. W tej kąpieli parowej przez cały czas staram utrzymać się temperaturę w okolicach 52 stopni. Sery w formach należy obrócić co najmniej 3 razy. Za każdym razem mają coraz mniejszą objętość.
W międzyczasie podgrzałem serwatkę do 90 stopni, dodałem ocet winny i na powierzchni zaczęła się gromadzić ricotta. Spójrzcie, za chwilę dojdzie do pięknej erupcji. To znak, że ricotta jest gotowa i można ją wybierać. Teraz ricotta wisi sobie w klinku i ocieka, a ja po zakończeniu ostatniego etapu wygrzewania ser wyjmuję z kąpieli parowej i pozostawiam w formach do ostygnięcia. Teraz dokładnie widać, jak zmniejszyła się ich objętość. Czas przygotować 18% solankę na bazie soli niejodowanej. W związku z tym, że sery są z różnymi przyprawami, a niektóre z nich barwią, to każdy ser będę solił osobno. Przygotowałem kilka pojemników, wkładam ser i zalewam je solanką. Co kilka godzin będę je obracał. Znoszę je do lodówki i tam pozostawiam do następnego dnia. Nie mniej niż 6 godzin i raczej nie więcej niż 8. W kolejnym kroku wyjmuję sery z solanki, osuszam ręcznikiem papierowym i układam na podkładzie serowarskim, żeby obeschły i złapały własną skórkę. Teraz też co kilka godzin będę je obracał. Powierzchnia ich obsycha i twardnieje. Tak będę się nimi opiekował przez 2 dni, a potem spróbuję, jak smakują. ...670 gramów... 400... 415 i 450. Do tego jeszcze 650 ricotty, którą uzyskałem z serwatki. Także całkiem spory urobek. 2 dni minęły. 2 dni od czasu, kiedy wykonałem te sery. I to jest zaleta tego rodzaju sera, że on jest od początku, od samego początku, nawet następnego dnia, nawet tego samego dnia po uformowaniu, jak tylko by zdążył trochę ostygnąć, można już go kroić i jeść. I można dodawać do niego lipazę, to wtedy spowoduje to, że on będzie taki ostrzejszy, taki miał charakter dojrzałego sera. I już po 3 tygodniach leżakowania on by dostał takiego fajnego smaku. Ale w związku z tym, że ja tutaj dodawałem różnego rodzaju przyprawy, to lipaza mijała mi się z celem. Ja smak nadałem tutaj w inny sposób. No ale teraz trzeba w końcu zajrzeć do środka i spróbować, jak te serki smakują. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Zwarta struktura. Fajna plastyczność. Tu nie ma co szukać cech dojrzałego sera. Ale ten ser w wersji świeżej jest naprawdę wspaniały w smaku.
Aż czuć, że mi ślina leci, nie ledwo co mówić mogę. Bardzo dobre. Naturalny, bez żadnych dodatków, tylko sól. Muszę sobie zostawić trochę miejsca. Ukryję jeden plasterek do zdjęcia. I odłożę na razie na bok. Ziołowy. Dokładnie mówiąc, czosnek niedźwiedzi. Tak wygląda w środku. Jeden na bok, a jeden kawałeczek do spróbowania. Mocno czosnkowy aromat. Ale petarda. Świetnie smakuje. Ta świeżość sera, która była w poprzednim, bez dodatków, jeszcze jest wspaniale podkręcona smakiem niedźwiedziego czosnku i jego aromatem. Pyszne, naprawdę pyszne. Jakieś komunikaty na telefonie. Papryka ostra. Papryka ostra teraz. Tak wygląda. Może więcej światełka dam. Trzeba zapamiętać, że jak się biorę za nagrywanie, to telefon powinien być naładowany. A potem są zaskoczenia. Piękna, marmurkowa struktura. Jeden do zdjęcia i kawałek do spróbowania. No, w aromacie papryka jest bardzo delikatna. Głównie ser jednak czuć. W smaku na początku ser, sól, ale zaraz się pojawia pikantność papryki. Delikatna, nie przesadzona. Nie jest tego w nadmiarze, ale i też być nie powinno. Tak, w smaku paprykowość jest. Jest i smak papryki, i ostrość papryki. Ale no jakby ktoś chciał naprawdę wyczuwalnie mocniej, to powinien, tak jak widzieliście na filmie, podwoić tą ilość. Ja tutaj około łyżeczki wsypałem i należy pamiętać, że w trakcie zacieśniania jeszcze się serwatka uwalnia i część tego z sobą zabiera. Jest tutaj pazurek, trochę tam w ustach szczypie, ale nie jest to bardzo, bardzo intensywne. Jest przyjemne. No i tutaj naprawdę mam spore wątpliwości, czy to był dobry pomysł. Ale przekonajmy się. W kolorze wygląda świetnie, ale jak będzie w smaku? Pięknie wygląda w przekroju. Fajnie, że tam, gdzie były te większe ziarna, one pozostały białe, a to drobniejsze zostało wypełnione kolorem. I tutaj aromat przyprawy curry jako mieszanki
jest bardzo wyraźny. Wątpliwości miałem duże, teraz już zdecydowanie mniejsze. Aromat bardzo przyjemny, bardzo fajny, no zdecydowanie nietypowy dla serów, ale w smaku też to jest naprawdę dobre. Ciekawe. Warto eksperymentować. Naprawdę warto eksperymentować, bo czasami z tego coś fajnie wyjdzie. Curry ma bardzo intensywny aromat, smak, ma też lekko pikantność, która też się w tej chwili pokazuje. Bardzo to fajnie smakuje. Jeszcze kawałek do zdjęcia. I ja część tego serka sobie dzisiaj na śniadanko już zaraz zjem. A Was mogę co? Zachęcać do serowarstwa domowego. Jak widać, nie jest to wcale trudne, jest to proste. Oczywiście trochę roboty trzeba włożyć, ale nie ceni się tego, co przychodzi zbyt łatwo. Ceni się to, nad czym popracować trzeba. A tu na 100% wiadomo, co my do środka daliśmy. Spójrzcie na te serki, jak one wyglądają. O. Cztery kolory, różnorodny wygląd, różnorodny smak. Wszystko z jednego mleka i za jednym podejściem. Macie deskę serów, którą można podać na imprezę i każdy będzie zadowolony z tego, że jest naprawdę różnorodność. I najmniej atrakcyjny jest ten zupełnie bez dodatków, w sensie, że może nie, źle powiedziałem, najmniej atrakcyjny, najmniej wyrazisty, bo on jest taki mleczny. To jest bardzo świeży serek, on wręcz jeszcze mlekiem pachnie. Bardzo dobry. Każdy następny ma jednak tą przyprawę, która charakteryzuje go w sposób bardzo wyraźny. Zachęcam do domowego serowarstwa. Jak się podobało, dajcie kciuki w górę. Macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Podobało się Wam? Także napiszcie komentarz. Każdy komentarz jest ważny. Każdy kciuk w górę jest także ważny. I dla mnie, bo to jest ocena tego, co zrobiłem, no i dla algorytmów, bo one mogą filmik ponieść trochę dalej. A serowarstwo domowe to jest pasja, którą szczerze polecam i do niej zachęcam. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Chcesz więcej filmów na temat domowego serowarstwa? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.